Po raz pierwszy w życiu zamieszkał sam. Niezbyt chętnie przyznawał się do wizerunku latynoskiego idola nastolatek. Jakimś cudem poznał właścicieli sklepu z pamiątkami związanymi z zespołem Menudo. Natychmiast dostał w nim pracę. W weekendy sklep wypełniały tłumy. Ricky rozdawał autografy, rozmawiał z fanami. Był fantastyczny. Kontakt z fanami był oczywiście ważny, ale nie chciał być tylko ex-członkiem boys bandu. Zadzwoniła do niego przyjaciółka z Meksyku i zaprosiła go na weekend. Pojechał się z nią zobaczyć. Angelika Maria była wielką gwiazdą. Uwielbiała Rickiego. Zaproponowała mu udział w swoim programie. Zagrał w serialu Alcanzar una estrella. Kilku spośród aktorów utworzyło zespół muzyczny, który wyruszył na tournée po Meksyku. Ricky ściągnął na siebie uwagę przedstawicieli firmy Sony. Miał talent, był przystojny i należał wcześniej do grupy Menudo. Miał talent i był gotów zacząć wszystko od nowa. Grywał przed publicznością złożoną z 250 000 osób. Teraz był to może 1000, ale ten 1000 to byli prawdziwi wielbiciele. W roku 1991 nagrał pierwszą solową płytę po hiszpańsku. Sam wiedział, że to nie była zbyt dobra płyta. Trudno jest odejść z bardzo popularnego zespołu i powtórzyć ten sukces na własną rękę. Jego pierwszy solowy album nie zrobił wrażenia na przedstawicielach wytwórni płytowych. Musiał przekonać ludzi z branży, że nie jest jednodniową atrakcją. Druga płyta przyniosła mu kilka nominacji do nagród muzycznych. Potrafił oczarować publiczność i przedstawicieli stacji radiowych, a także tłumy na stadionach. Jego druga płyta nosiła tytuł Mi Amaras, trzecia A Medio Vivir. Trzeci album to było coś. Ta płyta musiała odnieść sukces. Piosenka z tej płyty pod tytułem Maria stała się przebojem także w Europie. Śpiewając ją, dowiedziałem się czegoś o sobie. Płyta nieźle sprzedawała się we Francji i w całej Europie. Rozpoczęła się Ricky Mania. Ricky udowodnił krytykom muzycznym i fanom, że potrafi śpiewać także solo. Słyszy się takie historie o gwiazdach, które przygasły, a potem wracają. Dostają rolę i nagle zdobywają Oscara. Historia Rickiego też jest historią wielkiego powrotu. Był członkiem niesamowicie popularnej grupy Menudo. Potem wrócił do szkoły, potem nagrał płytę, która nie była wielkim sukcesem, ale próbował dalej. Myślę, że planuje swoją karierę długofalową. Ktoś daje mu dobre rady, jak nią pokierować. Kiedy zaczynał karierę solową, był do tego dobrze przygotowany. Miał szczęście. 98% dzieciaków, które były kiedyś Menudo, zakończyło na tym swą karierę.
Podpisanie kontraktu z Sony dało mu drugą szansę. Ricky zyskał status wielkiej latynoskiej gwiazdy. Ale czy miał na tyle siły przebicia, by wejść na rynek amerykański? Teraz musiał śpiewać po angielsku. Pozostań z nami. Za parę minut rozpocznie się kolejna część naszego serialu. Czy wiedzieliście, że piekarnik można wyczyścić? Ricky Martin zaczynał swoją karierę muzyczną w zespole Menudo, kiedy miał zaledwie 12 lat. Ale w wieku lat 17 musiał opuścić grupę i zacząć od nowa. Przeniósł się do innego kraju i zaczął od zera w nowym miejscu. Porzucił wszystko, co znał w San Juan i pojechał do Meksyku i Stanów Zjednoczonych, by rozpocząć karierę solową. W wieku 24 lat miał jedynie hiszpańskojęzyczną publiczność. Zawsze chciał być artystą międzynarodowym. Becoming a solo artist and just being well known and accepted worldwide was always something that he kept following through on. W roku 1999 piosenka Rickiego La Copa de la Vida była nominowana do nagrody Grammy. Wkrótce potem wydał swoją pierwszą płytę po angielsku. Świat anglojęzyczny dowiedział się o jego istnieniu dopiero, kiedy zaśpiewał piosenkę na mundial. To była szansa wejścia na rynek amerykański. Wytwórnia Sony Music Columbia zaproponowała mi nagranie płyty. Znalazł się na niej przebój Living La Vida Loca. Płyta była gotowa. Zanim zdążyliśmy kiwnąć palcem, piosenkę Living La Vida Loca grały wszystkie stacje radiowe. Kiedy usłyszeliśmy ją po raz pierwszy, od razu było wiadomo, że to przebój. Sprzedała się w liczbie 980 000 egzemplarzy. Grano ją wszędzie i bez przerwy. To była świetna piosenka. Miała w sobie niesamowitą energię. Nawet teraz, kiedy się ją słyszy, biodra same zaczynają podrygiwać. Ciągle słyszy się ją w radiu i w telewizji. Amerykanie pokochali latynoski przebój. Wręcz oszaleli na jego punkcie. Ricky to wielka międzynarodowa gwiazda. Kiedy Amerykanie się z nim oswoili, zawojował kraj przebojem Living La Vida Loca. To był pierwszy przebój śpiewany mieszanką angielskiego i hiszpańskiego w MTV. Niewielu artystów nagrało przebój tak popularny jak Living La Vida Loca. To był hymn popkultury. Sukces Rickiego otworzył drzwi innym artystom latynoskim w Ameryce. Rozbudził apetyt na latynoskich piosenkarzy. Szczęśliwie niezłych artystów nie brakowało. Enrique Iglesias zaśpiewał Bailamos, Jennifer Lopez nagrała pierwszą płytę z piosenką po hiszpańsku. Był także Mark Anthony. To była latynoska eksplozja. Niewątpliwie to on wywołał tę latynoską falę. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.
Nagła popularność muzyki latynoskiej pozwoliła hiszpańskojęzycznym Amerykanom uznać, że oto piosenki po hiszpańsku weszły do głównego nurtu popkultury. Jesteśmy z niego bardzo dumni. Ricky jest jednym z nas i osiągnął oszałamiający sukces. W Stanach panuje wiele stereotypów na temat społeczności latynoskiej. Kilka z nich udało się przełamać. Chłopak przychodzi znikąd i staje się mainstreamowym zjawiskiem. Był przykładem dla nas wszystkich. Dzięki niemu wiele osób w nowy sposób przyjrzało się latynoskiej rozrywce. Stał się ikoną popu. Nie latynoskiego popu, po prostu muzyki pop. Po pierwszej płycie z piosenkami po angielsku nagrał drugą, Sound Loaded. Ukazała się w listopadzie 2000 roku. Trzeba było iść za ciosem. Nie było na co czekać. Druga płyta nie powtórzyła sukcesu pierwszej. Bardzo szybko nagrał drugą płytę i doprowadził chyba do nasycenia rynku. Najpierw była płyta z wielkim przebojem Living La Vida Loca, a zaraz potem następna z podobnymi piosenkami, jak She Bangs. Na tej płycie były przebojowe piosenki, ale żadna nie dorównywała Living La Vida Loca. Nikt nie nagrywa samych hitów, które jeden po drugim trafiają na szczyty list przebojów. Trzecie miejsce to jeszcze nie porażka. Wiadomo, że upadek z wysoka boli bardziej. Tak to już jest. Ludzie zaczęli się zastanawiać, czy kariera Rickiego to nie wynik manipulacji. Każda gwiazda pop wydaje nam się zbyt doskonała, za dobrze ubrana, za śliczna. Łatwo jest ją pokochać i tak samo łatwo znienawidzić. W pewnym momencie media przestają dawać ludziom to, czego chcą i zmuszają ich do słuchania Rickiego Martina. Słuchacze nie winią mediów, tylko jego. Gwiazda Rickiego gasła. Nie był już tym chłopakiem, którego wszyscy kochali. Teraz zaczynali go nie znosić. Sława ma to do siebie, że wywołuje różne komentarze i wszyscy o tym wiedzą. Ricky czuł się zraniony. Jeśli jesteś przystojny, seksowny i bystry, ludzie szukają, do czego by się przyczepić. Wszyscy zaczęli dopatrywać się w nim wad. Trzeba było skrytykować przystojniaka. Na scenie daje z siebie wszystko. Ale kiedy zamykam się w pokoju, klucz do moich drzwi należy do mnie. Nie jest na sprzedaż. Publiczności nie wystarczały już jego żywiołowe występy. Teraz ludzie chcieli wiedzieć, kim jest prywatnie.